Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak przerabiać ściągacz 2×2, 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, zaczynając go metodą włoską zwaną Italian Tubular Custom. Zaczynam od odmierzenia sobie długości końcówki, która będzie mi potrzebna do nabierania oczek. Ja zamierzam sobie nabrać 24 oczka na druty, dlatego że nasz ściągacz 2×2 musi być podzielny przez 4, więc potrzeba mi 12 pętelek. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tu mam 12 pętelek nabrane. Dodaję sobie do tego zapas, powiedzmy takie dobre 12-13 cm. To jest punkt, w którym będę zaczynać nabieranie oczek. To jest końcówka, tu jest nitka pracująca. Wkładam sobie palec wskazujący i kciuk pomiędzy te dwie nitki. Kładę drut na nitce pomiędzy dwoma palcami i w kierunku do siebie robię pierwszą pętelkę. Następnie będę przerabiać oczko lewe. Kieruję się drutem pod obiema nitkami, zagarniam pierwszą nitkę, czyli tą od siebie, przeciągam ją pod nitką z tyłu, która jest z tyłu i mam oczko lewe. Teraz oczko prawe. Kieruję się drutem pod nitką przednią do środka pomiędzy dwiema nitkami, zagarniam sobie tylną nitkę i przenoszę ją pod nitką przednią, mam oczko prawe. Pod obiema nitkami, za przednią nitkę, oczko lewe. Pod przednią nitką do środka, za tylną nitkę, oczko prawe. I w ten sposób powtarzam nabieranie oczek, aż nabiorę sobie tyle, ile miałam w zamierzeniu nabrać, czyli w tym przypadku ja potrzebuję 24 oczek. Przeliczymy sobie, czy nie jest może za dużo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Przerobiłam ostatnie oczko lewe, żeby to oczko było nieco bardziej ściśnięte i nie spruło mi się podczas przerabiania następnego rzędu. Obydwie te nici krzyżuję ze sobą i możecie zobaczyć, została mi taka końcówka. W tym rzędzie będę przerabiać wyłącznie oczka prawe. Oczka lewe będę zdejmować z drutu z nicią z przodu. Przerabiam oczko prawe, nić z przodu i zdejmuję bez przerobienia oczko lewe. Oczko prawe, nić z przodu, zdejmuję bez przerobienia oczko lewe. I w ten sposób powtarzam aż do końca rzędu. Dotarłam już do ostatniego oczka. To oczko ostatnie jest właściwie taką pętelką, żeby nieco bardziej je skręcić, żeby nie było zbyt luźne. Na początku naszego ściągacza przenoszę nitkę oczywiście z przodu robótki i zdejmuję to oczko za tylną nóżkę bez przerobienia. Tak mam nabrany pierwszy rząd. Następnie będę już pracować w okrążeniach metodą Magic Loop. Teraz będę zatem pilnować, aby te moje oczka nie uległy skręceniu, gdyż zsuwam je z drutu. Łapię obydwie te końcówki w jeden punkt i trzymam je kciukiem i palcem wskazującym. Teraz mogę sobie wyjąć już pętelkę, aby przygotować oczka do pracy
Magic Loopem. Przesuwam sobie oczka na druty. Zamieniam pozycję drutów. Upewniam się, czy oczka są odpowiednio ustawione, czy nie są skręcone. Jeśli wszystko jest w porządku, mogę zaczynać robić pierwsze okrążenie. W tym okrążeniu będę przerabiać wyłącznie oczka lewe, oczka prawe zdejmuję z drutu bez przerobienia. Troszeczkę bardziej sobie ścisnę tutaj nitkę na początku. Zatem przerabiam oczko lewe, kolejne, zdejmuję bez przerobienia oczko prawe z nitką z tyłu, lewe, prawe bez przerobienia, lewe, zdejmuję oczko prawe, lewe i zdejmuję oczko prawe. W ten sposób będę przerabiać oczka aż do końca tego rzędu. Kolejne oczko to oczko lewe, więc przerabiam je na lewo i zdejmuję oczko prawe z nicią z tyłu. Skończyłam pierwszy rząd. Mam już zatem zrobione 2 rzędy podwójnego dziania. Teraz przystępuję do ściągacza 2 na 2, czyli będę już przerabiać tym ściągaczem 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. Jak widać, moje oczka są w ten sposób ustawione, że jest na drucie do końca okrążenia oczko prawe, oczko lewe. Zatem będę musiała zmienić pozycję niektórych oczek, tak aby były one ułożone parami. 2 oczka prawe, 2 oczka lewe obok siebie. Zaczynam przerabiać pierwsze oczko prawe, tak jak schodzi z drutu. Kolejne 2 oczka, które tutaj mam na lewym drucie, to jest pierwsze oczko lewe i pierwsze oczko prawe. Będę musiała je zamienić miejscami, tak aby pierwszym oczkiem było oczko prawe. W tym celu wbijam się prawym drutem w obydwa te oczka od przodu do tyłu i natychmiast razem zdejmuję je na prawy drut. W ten sposób. Teraz przykładam je znów na lewy drut i drugie oczko, jak widzicie, jest już oczkiem prawym. Jeżeli komuś nie pasuje to, że w tym momencie jest ta pierwsza pętelka, nitka ułożona z tyłu drutu, można sobie zamienić pozycję, przełożyć w ten sposób i przerobić zwyczajnie oczko prawe. Teraz mam tu oczko lewe, drugie kolejne też jest oczkiem lewym, z tym, że to oczko przyłożone znów ma pierwszą nóżkę ułożoną z tyłu drutu. Mogę sobie zamienić miejsce i jest teraz odpowiednio ułożone. Przerabiam jako oczko prawe. Kolejne oczko, które mi się tutaj pokazało, to jest oczko prawe, więc przerabiam je na prawo. Oczko lewe. Następne oczko jest oczkiem prawym, więc przerabiam je na prawo i znów mam tę parę, którą muszę przełożyć. Wbijam się prawym drutem w oba oczka,
zdejmuję je na prawy drut i z powrotem przykładam na lewy drut. Teraz mogę sobie przerobić to oczko na prawo i tym razem zrobię to przez tylną nóżkę i oczko lewe przerabiam na lewo również przez tylną nóżkę. Tak jest szybciej, nie muszę zmieniać sobie pozycji tych nóżek i oczek. Oczko lewe, prawe, znów zamieniam sobie pozycję tych dwóch oczek, przerabiam oczko prawe, oczko lewe. Tak wygląda pierwsza część tego okrążenia. Już nam się formuje piękny ściągacz 2×2. Teraz sobie przesunę tutaj oczka. Mogę się upewnić, jakie oczka mi tutaj ostatnie zostały na drucie. Jest to oczko lewe, więc kolejne oczko również przerabiam na lewo, prawe i znów teraz muszę zamienić pozycję tych dwóch oczek. Prawe, lewe, lewe i prawe. I znów zamieniam pozycję kolejnych dwóch oczek. Prawe, lewe, lewe, prawe. I ostatnie dwa oczka zostały do przerobienia. Lewe i lewe. W ten sposób skończyłam pierwszy rząd tym ściągaczem, który zaplanowałam sobie na początku. Zaraz Wam pokażę, jak on się prezentuje. W ten sposób wygląda początek, a za chwilkę pokażę Wam, jak będzie wyglądał po przerobieniu kilku rzędów. Przerobiłam już parę rzędów tym ściągaczem 2×2. Tak oto prezentuje się ten brzeg w metodzie włoskiego nabierania oczek. Jest to bardzo elastyczna, bardzo fajna metoda. Ściągacz pięknie wygląda, tak jak tutaj widać. No i cóż, zachęcam Was do używania tej metody. Dziękuję i zapraszam ponownie.